Znakomita większość akcji pana Tadeusza rozgrywa się latem. Soplicowo otoczony jest polami, łąkami i lasami. O tej porze roku wszystko kwitnie i mieni się feerią barw. Proszę przypomnieć sobie nadniemeńskie łąki z inwokacji, na których bursztynowy świeżop, gryka, jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. Niemalże czujemy zapachy kwitnącego rzepaku, koniczyny i gryki. W dzisiejszym muzealniakowym odcinku zajrzymy także do ogródka Zosi i sprawdzimy, co rosło tam latem. Opisów samego ogrodu znajdziemy w utworze aż kilka. Zosia bowiem, zanim została wprowadzona do towarzystwa, spędzała tam większość czasu. Najbardziej szczegółowy jest opis zawarty w księdze drugiej pod tytułem Zamek i ten opis znajdą Państwo na dole pod filmem. Ogródek Zosi, jak każdy należycie utrzymany ogród przy szlacheckim dworku, miał kilka części. Był więc sad z drzewami owocowymi, była część warzywna, znalazło się także miejsce na kwiaty. A co rosło w ogródku Zosi? Kukurydza, bób, buraki, arbuzy, ogórki, a także kwiaty. Maki, malwy, geranium, które musiały tworzyć niesamowicie barwną mozaikę. No właśnie, jakie kolory miały te wszystkie rośliny? Można zainspirować się opisami przyrody w panu Tadeuszu i poćwiczyć z muzealniakami kolory. Zabawmy się więc w ogródek Zosi. Przygotowałam sobie tutaj soplicowskie rośliny. Mam więc bursztynowy świeżop, grykę białą jak śnieg, dzięcielinę, czyli koniczynę pałającą panieńskim rumieńcem, geranium i zielone ogórki. Ja wykorzystałam kolorowe nakrętki, ale inne niewielkie przedmioty także będą dobre do tej zabawy. Można poprosić dzieci, żeby posegregowały nakrętki kolorami i zasadziły je na odpowiednich grządkach. Inny wariant, dobry na ćwiczenie małej motoryki, to zasadzenie roślin na grządkach. Za pomocą plasteliny przymocowałam do nakrętek kwiatków zielone łodyżki z plastikowych słomek. W grządkach zrobiłam dziurki, można więc słomki przez te dziurki przekładać. A może wybiorą się Państwo z dziećmi na prawdziwą łąkę i do tych ćwiczeń wykorzystają prawdziwe kwiaty?